W dzisiejszym odcinku naprawdę odpowiem na tytułowe pytanie. Elektrownie atomowe mają znacznie większy potencjał niż możesz się spodziewać, ale co najlepsze, już niedługo możesz zostać współwłaścicielem albo współwłaścicielką jednej z nich, ponieważ kilka powstanie w Polsce. Reaktory atomowe jeszcze do niedawna były dripem zarezerwowanym dla rozwiniętych gospodarek, takich jak Francja albo Korea Południowa. Jednak dziś ta technologia przeżywa drugą młodość. I wskoczenie do wagonika, w którym już jedzie Jimin i Timothée Chalamet, wydaje mi się doskonałym pomysłem. Poza tym, dzieląc koszt inwestycji przez liczbę polskich obywateli, okaże się, że wydasz na to około 2500 zł, no może 2700. Zatem już dzisiaj masz prawie 3000 zł zainwestowane w jedną z najbardziej obiecujących technologii XXI wieku. A to wszystko jeszcze zanim zdążyłeś powiedzieć cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z promiennym uśmiechem, ponieważ 13 miesięcy temu pytałem w swoim filmie "No i co z Polską?" w kontekście elektrowni atomowych, a dziś wiemy już, że powstaną. Co więcej, ten odcinek powstał we współpracy z programem Polski Atom i cieszę się, że mogę choć w małym stopniu wesprzeć sprawę, w którą wierzę od lat. Sporo już zostało powiedziane na temat tej technologii na polskim YouTubie, zatem dziś postaram się to dla Was zebrać, te najważniejsze rzeczy i okrasić je odrobiną absurdalnych metafor. Elektrownie atomowe są jak zdolne dzieci. Wymagające, drogie, czasochłonne i jeżeli nagrali o nich dokumenty na HBO, to pewnie coś poszło nie tak. Musimy jednak pamiętać, że rzeczy wymagające, czasochłonne i drogie to również te, które wzbudzają największy podziw płci przeciwnej, więc czas kończyć z łatwizną węglową i przerzucić się na paliwo dla dorosłych. A skoro już o nich mowa, to w kontekście elektrowni atomowych musicie znać pewną tajemnicę. Nie wszyscy tego dożyjemy. Oczywiście zakładając demografię mojego kanału, większość z nas tak, ale budowa zakończy się najprawdopodobniej w połowie lat 30., ponieważ jest to bardzo skomplikowany proces obwarowany tysiącami przepisów bezpieczeństwa z przyczyn, które wszyscy znamy. Populacja naszego kraju będzie wtedy szczuplejsza o prawie 2,5 miliona obywateli, osiągając 35-36 milionów. I tak, dobrze rozumiecie. Nigdy nie będzie już więcej Polaków niż teraz. Przeżywamy obecnie swój peak, prime. Jesteśmy perlącą się w słońcu pianą na grzbiecie biało-czerwonej fali. W dodatku nasza gospodarka dostała spore wsparcie dzięki ukraińskim imigrantom, więc myślę, że mimo wielkiego kosztu inwestycji to jest najlepszy moment, żeby się na nią zdecydować. Nie ma też nic bardziej sexy niż przemyślana decyzja oparta na danych. A najlepsze jest to, że popierają 80% Polaków, co jest z godnością porównywalną jedynie z lokalizacją kosza pod zlewem. Ale skoro jesteśmy już przy odpadach, no to nie udawajmy, że ich nie ma. Odpady promieniotwórcze są wyzwaniem, ale znacznie mniejszym niż może Ci się wydawać i to dosłownie. Po pierwsze, spójrzcie na ilość generowanych odpadów, jak ona wygląda w zestawieniu z innymi źródłami energii. Jest wręcz śmieszna, nie wspominając nawet o tym, że tylko mała część z nich jest faktycznie radioaktywna w stopniu niebezpiecznym, podczas gdy dym z elektrowni węglowych zawiera arsen, ołów, tal, rtęć, uran, tor i widzisz go za oknem bez jakichś szczególnych zabezpieczeń, prawda? Powstał kalkulator, który pozwala Ci obliczyć, ile papierosów palisz mieszkając w danym mieście. I czy rozumiecie, że mieszkaniec Łodzi wypala rocznie ekwiwalent ponad 2000 papierosów? Po drugie, energetyka jądrowa jako jedyna zajmuje się swoimi odpadami. 17% francuskich elektrowni atomowych działa dzięki zużywaniu radioaktywnych odpadów. I oczywiście, jakby wiecie, nie ma bajek, nie zużyjemy ich w 100% i nie zamienią się w likwidy do vapów, ale najważniejsze, że te pierwiastki nie wracają do natury. Węgiel to Twój umorusany sąsiad, który paląc papierosy w samochodzie z wyciętym filtrem DPF jedzie rozrzucić swoje śmieci na łąkę. Ty, jądrowy luby albo atomowa dziołcha, wszystkie brudy swojego roku segregujesz, pakujesz w małą pastylkę, udajesz się do specjalnego składowiska, zjeżdżasz pod ziemię długim betonowym szybem, na końcu którego czeka doskonale zabezpieczone pomieszczenie z wielowarstwowymi stalowymi kanistrami. Umieszczasz tam pastylkę, a na wszystko naciągasz dywan. I co? I nic. A mama się nie dowie? Dowie. Wszyscy będą wiedzieli. A nie będzie zła? Nie, bo za jeden mały słoiczek w piwnicy cały nasz dom będzie mniej zakurzony. A przecież masz astmę. No tak, ale to tak będzie leżeć? Tak.
Nawet już leży. Jak to już? Oczywiście to nie dokładnie ten sam rodzaj materiałów, ale mamy już w Polsce krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych w miejscowości Różan nad Narwią, 90 km od Warszawy. Pozdrawiamy. I jakoś nie dość, że wszyscy żyjemy, to jeszcze większość z was nawet o tym nie słyszała. Zaraz, ale po co nam? Z wieloma ważnymi sprawami w życiu, pierwszą pracą, pierwszą relacją i pierwszą elektrownią atomową jest tak, że dobrze mieć jakieś doświadczenie, zanim się za nie weźmiemy na poważnie. I w tym miejscu musicie poznać Marię. Maria, rocznik 74, jest czynnym reaktorem jądrowym zlokalizowanym w Otwocku pod Warszawą. Dzięki jej działaniu wytwarzamy 10% światowej produkcji molibdenu 99, wykorzystywanego do obrazowania medycznego, czyli zaglądania do środka organizmu. Jesteśmy też liczącym się producentem jodu 131. Używanego w leczeniu nadczynności tarczycy i radioterapii. Dobrze mieć doświadczonych znajomych, którzy podpowiedzą ci to i owo. Pewnie słyszeliście już, że za budowę naszej pierwszej elektrowni jądrowej będzie odpowiedzialna amerykańska firma Westinghouse Electric Company. Ale jak zapewniają specjaliści od energetyki, nawet 60% elementów tych bloków może powstać w naszym kraju, co pozwoli nam zyskać doświadczenie i budować kompetencje, które wykorzystamy przy stawianiu kolejnych. W fazie budowy zatrudnienie znajdzie między 18 a 25 tysiącami pracowników, a gdy elektrownia będzie już działać, około 2,5 tysiąca. Co więcej, mogą to być pracownicy o tych samych umiejętnościach, jak ci pracujący w elektrowniach węglowych, ponieważ, wbrew pozorom, zasada działania jest bardzo podobna. Zmienia się tylko paliwo. Jeżeli jesteś millennialsem lub Gen Z, najprawdopodobniej zdajesz sobie sprawę, że w kwestii klimatu trzeba działać i to w sposób zdecydowany. Rosyjska agresja na Ukrainę jest smutnym, ale dobitnym sygnałem, który przypomniał nam wszystkim w Europie, że konieczne jest szukanie źródeł energii innych niż węgiel czy ropa. Nawiasem, czy wiecie, że elektrownie jądrowe ratują obecnie Ukrainę przed blackoutem? Spójrzcie, jak w Polsce, mimo całkiem niezłego rozwoju OZE, emisje niemalże stoją w miejscu. To dlatego, że poza wiatrem i słońcem musimy mieć stałe, pewne i bezpieczne źródło prądu, które pozwoli nam zrzucić te węgle. W promieniu 320 km od naszego kraju i tak pracuje już 9 elektrowni atomowych. W USA ruszyły pierwsze reaktory po ponad 30 latach przerwy. Zaczęli również Brytyjczycy, a w Szwecji parlament uchwalił prawo dające rządowi zielone światło na budowę takich elektrowni. Mimo że ten kraj już deklarował odejście od atomu. W Finlandii dzięki nim ceny prądu spadły o 75%. Oczywiście pamiętajmy, że na cenę prądu ma wpływ mnóstwo czynników i to nie znaczy, że one wciąż wynoszą zaledwie 1/4 pierwotnej ceny, ale pewne jest, że spadły. I to znacznie. Od feralnego Czarnobyla w Europie nie było żadnej katastrofy. Na całym świecie nie było żadnej poważnej awarii reaktorów trzeciej generacji. A wiecie, której generacji reaktor powstanie u nas? Trzeciej plus. Rzadko zdarza się, że kogoś ogranicza jego wyobraźnia, a jednak atom jest najbardziej efektywnym i jednym z najbezpieczniejszych źródeł energii, jakiego w ogóle jesteśmy w stanie używać. Niestety mocno działa na naszą wyobraźnię i budzi strach, który spowodował niechęć społeczną i opóźnienie neutralności klimatycznej o dekady, a w rezultacie śmierć milionów ludzi z powodu zanieczyszczenia. Więc za dużo sobie nie wyobrażaj, czasami ma jednak sens. Mimo że Ziemia jest głęboka i owalna, to nie jest workiem bez dna i każde paliwo się kiedyś skończy, poza miłością. Pytanie tylko kiedy? Wedle estymacji ropy i gazu zostało nam na około 50 lat. Tu oczywiście jest wiele zmiennych, ale może to być parę lat więcej, parę mniej. Niemniej widzicie już, że horyzont jest naprawdę bliski. Z węglem jest trochę lepiej, ale mamy z nim inne problemy. Jak się okazuje, uran wcale nie jest tak rzadkim pierwiastkiem, jak kiedyś przypuszczano. Zakładając tylko zidentyfikowane już złoża i jedynie cykl pracy bez recyklingu może go starczyć na 100 lat. To miły bonus w drodze do używania OZE, ale biorąc pod uwagę ponowne użycie, czyli recycling, jak ma to miejsce we Francji,
ten czas może wzrosnąć do 1000 lat. A przypominam, że naukowcy pracują obecnie nad 4. generacją reaktorów, więc nie zakładajmy, że to jest ostateczna wydajność tej technologii. Co więcej, do wytwarzania energii można używać uranu i plutonu z głowic jądrowych, których trochę się nazbierało. Pamiętajcie przy tym, że atom jest tylko romantycznym mostem, na którym pocałujesz się z drugą połówką, złapiecie się za rękę i ruszycie ku zielonej przyszłości. Ale elektrownie jądrowe to nie tylko kwestia klimatu czy niezależności energetycznej, a co za tym idzie bezpieczeństwa naszego kraju. W Polsce ponad 12% gospodarstw domowych obecnie cierpi na tak zwane ubóstwo energetyczne, czyli sytuacje, w której mają trudność lub nawet brak możliwości dostępu do podstawowych usług, jak na przykład ogrzewanie, co wynika bezpośrednio z wysokich cen węgla. I nie mów mi, że nie wiesz, jak ciepło w domu pomoże ci znaleźć dziewczynę lub chłopaka, bo nie uwierzę. Każdy powinien mieć prawo do wygrzania się pod kocem tyle, na ile ma ochotę. I wiem, że sporo dzisiaj żartowałem, ale fakt, że w naszym kraju ponad 4 miliony ludzi spogląda nerwowo na licznik, a 1,6 miliona ma problem z ogrzaniem własnego domu, jest po prostu smutny i należy to zmienić. Atom naprawdę jest teraz racjonalnym i bezpiecznym, ale też koniecznym rozwiązaniem. I mam nadzieję, że pomogłem utwierdzić Cię w tym przekonaniu i dostarczyć argumentów dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Trzymajcie się bezpiecznie i dużo się uśmiechajcie. Cześć.